ICOM 7400 odmówił posłuszeństwa. Raz nadaje, raz nie, to znaczy nadaje, ale raz pełną mocą, raz nie. No i spróbujemy coś mu zaradzić. Według tego, co mówił właściciel, na 80 oddawał całkiem nieźle moc. O, widzieliśmy, była pełna, spadło i na wyższych pasmach coraz niższą miał moc. Zobaczmy sobie 10 metrów. Ja oczywiście robię test na sztucznym obciążeniu i już widzę, że nie oddaje nam tej pełnej mocy. Nie podpinam miernika żadnego mocy, bo ewidentnie widać, że coś go tu boli. Zobaczmy jeszcze pasmo 50 MHz. O, i spada moc, obcina. No, ewidentnie coś go boli. Wcześniej, powiem szczerze, jak przyszedł do mnie, to w ogóle nie oddawał mocy na 6 metrach. Teraz dochodzi, zobaczcie, tylko do plus 30, to znaczy 80% gdzieś mocy, a powinien przecież ładować pełną moc. Przynajmniej tak nam się wydaje. No, ALC zaczyna już spadać, czyli w miarę nagrzewania się psuje mu się w głowie coraz bardziej. No i co, zajrzyjmy do środka. Winowajcą są zapewne te dwa drivery, albo jeden z nich, no generalnie ten układ. Są to drivery dla stopnia zarówno VHF, jak i HF wspólne. No i one bardzo często ulegają degradacji, spada im albo wzmocnienie, albo nie działają, albo po prostu druk się tu uszkadza. Problemem jest to, że ICOM za duże tutaj prąd spoczynkowy na nie daje. Zaleca 2,5 A, wystarczy ustawić je na 1,5 A, z tego co się orientuję. Z racji, że ja zakupiłem takie nowe drivery, nie będziemy już się bawić tutaj w jakieś przelutowywanie, w to, że losowo raz pracuje, raz nie, tylko wymontujemy sobie płytkę, wsadzimy nowe i chcemy zapomnieć o temacie raz na zawsze. I tak to zrobimy, także demontuję płytkę, wsadzam nowe drivery i zobaczymy, jak to będzie działać. No, jeszcze raz test. No teraz nawet chcę współpracować, ale ALC już spada. Zobaczcie, już moc opada, także w miarę nagrzewania się dzieją się tu dziwne rzeczy. Zobaczmy sobie jeszcze na kamerze termowizyjnej. Tu są te nasze dwa drivery. Prawy ewidentnie nagrzewa się mocniej, do 60 stopni, a lewy ma tylko 30-40, więc to jest za duża różnica. Tranzystory końcowe mają tą samą temperaturę, 37, więc problem leży w driverach. Sprzęt się nagrzewa, więc tutaj porównanko. Oryginalnie są tutaj MOSFETy 2SK2975 niedostępne w tym momencie, ale można je zastąpić MOSFETem RD07HVS1 i tak to zrobimy, one pasują tutaj, parametrami również, także z tym nie będzie problemu. Niektórzy zastępują te tranzystorami w obudowie TO220 prawdopodobnie, RD15. Można robić tutaj jakieś figo-fago, wygibasy, ale ja zostanę przy oryginale. Zresztą właściciel też tak chce, żeby było oryginalnie i tego się trzymamy. Także odlutujemy sobie tą płytkę, odkręcimy ją, damy na podgrzewacz, preheater, ponieważ pod spodem jest taki radiator. Wlutujemy nowe, damy pastę świeżą pod tym, wyregulujemy potem prąd biasu dla nowych tranzystorów. Dałem ten moduł. Wraz on jest przytwierdzony, dolutowany do niego jest taki splitter. Niełatwo to wylutować, ponieważ ta płytka jest bardzo gruba, przelotki są długie. Ma co tu odprowadzać ciepło i ciężko było wylutować, ale jakoś dałem radę bez zniszczeń. No i taka ciekawostka, bo zobaczcie, gdzie tu jest pasta? Gdzie tu jest pasta? Gdzie tu jest pasta termoprzewodząca? Jak to oddaje ciepło? Na jakiej zasadzie? To trzeba wyczyścić. Widać, że tu podszedł topnik. Trzeba to wyczyścić jedno drugie i złożyć na paście. Ale na razie wędruje na podgrzewacz, na preheater. Podgrzewamy sobie i wymieniamy te dwa tranzystory na nowe. Płytę na preheaterze na spokojnie. Teraz hot air
zdejmujemy stare, montujemy nowe. Pasta, dobra pasta, dobry topnik i będzie ok. Tranzystory mamy już wlutowane, ostudzone, wymyte. Także wszystko wygląda, że jest ok. No i oczywiście nie zapominam o paście, dałem jej naprawdę niedużo, rozsmaruję. To pasty, pamiętajcie, pasta działa najlepiej jak jest jej najmniej, no ale musi być. Tak, tranzystory zapracowały. Sprawdziłem również na 144 MHz, pracuje wszystko stabilnie, moc oddaje. Co tutaj zrobione zostało? Przede wszystkim ustawiony prąd spoczynkowy na około 1,5 A. Tak zaleca również poprawa do serwisówki do tego ICOMA, więc ustawiłem 1,5 A, nie 2,5. No i zobaczmy w kamerze termowizyjnej. Tu jest oczywiście teraz. Dobrze mam. Tu jest ciemno. Ja włączę nadawanie. I zobaczmy. Drivery nam się ładnie zagrzały. Drivery nam się ładnie podgrzewają równomiernie. Mają 44 stopnie. Równo pracują, tą samą temperaturę mają, więc uważam, że jest ok. Modulacja na SSB sprawdzona na 2 metrach, jest w porządku, także można działać dalej. A co jeszcze? Właściciel prosił, żebym usunął tutaj taką pętlę audio, także zrobimy sobie to. Ja po prostu zmostkuję te 2 wyjścia srebrzanką i jeszcze przejdziemy do regulacji częstotliwości referencyjnej, bo troszeczkę jest odstrojony na 2 metrach, ale radio będzie musiało troszkę popracować sobie na postoju z jakąś pół godziny i wtedy przystąpimy do regulacji. Także 1-0 dla mnie. No i tak na szybko pomiar mocy na sztucznym obciążeniu. Zbliżenie na podziałkę tego miernika. Na 40 mamy 80 W, pi razy drzwi. Zobaczmy, ile mamy na 10 metrach. Na 10 metrach mamy również 80 metrów. Zobaczmy na 6 metrach. Na 6 metrach również 80 W. A na 80 60 z haczykiem, także tak wygląda mocowo po naprawie. Myślę, że tak samo było przed.